Jacob. These are rabbit ears for dogs. Ah, for dogs, not dogs. for No, no. All these are for dogs. but it looks so nice. So with delicious. beer. So delicious. Yes. So delicious. So delicious. Everything yes. for dogs. Yeah. Okay. Żebyśmy tam na dole zostawili motory. Ja mówię, a tu nie mogą stać? A gdzie panowie mają? Mówię, no tu. No dobra, tylko do jutra przecież. Po nocy spędzonej w finlandzkim Turku, w szpitalu jakimś bądź ośrodku rehabilitacyjnym, który ogłasza również na Bookingu, link do niego Wam zostawię, gdybyście potrzebowali noclegu zaraz po przypłynięciu do Naantali w Finlandii. Po tej nocy ruszaliśmy już w dalszą podróż. Nie odwiedziliśmy Krainy Muminków, ponieważ Kraina Muminków była otwarta od godziny 11. No, my jednak dużo wcześniej wyruszaliśmy już na prom do Helsinek. Zanim tam dotarliśmy, jednak wiele jeszcze się zdarzyło. W miejscowości Turkaraj trafiliśmy do Muzeum Fiskarsa, noży, nożyczek i innych siekierek, narzędzi. Wszyscy znamy Fiskarsa. Tu w tym żółtym budynku mieści się to muzeum. Idziemy tam na chwilę, bo już lecimy dalej na prom do Estonii, do Talina. So the exhibition is actually in 3 buildings. So it starts over here and continues upstairs, and this is our gift shop over here. And then it continues in the red building across the street, and then the last part is on the attic of that yellow building. Okej, And we also have a cafe downstairs. okej. Yeah. Dzięki. Bardzo małe drzwiczki takie, nie? Się wydają wąskie. Spróbuję przejść. Poczekaj, ja z drugiej strony Cię nagram. No, Mar się nie zmieści. Bokiem i jeszcze się schylić trzeba. Ale tutaj znowu. Makieta fabryki Fiskarsa. My jesteśmy tu, przy tym żółtym budynku. W tym żółtym budynku w tej chwili. No a fabryka dość obszerna jest. O, pierwsze i ostatnie, te na górze znamy już wszyscy. Taki sekatorek mam w domu. Tu kuchenka, chyba stary dom. Dziadek Fiskars, tak chyba wygląda typowa izba fińska. No i te westfalki klimatyczne, dusza każdego domu. Johan, Jakob. On już umarł. Ty, u Krzycha ten łoś był większy, nie? To jakiś muzyk chyba. Bo tu są aż 3 budynki do obejścia. No, to idziemy. Jaki telefon ma w chałkę? W sensie nie i maszynę taką w robocie. Wszędzie twoja dupa. Jaka waga. No tak trochę naciągane to. Jakieś tu z desek imitacje budynków. O, to jest ciekawe. Wrzuciono specyficzny zapach. Nie nieprzyjemny, ale taki specyficzny. Trącający upływem czasu tych starych desek. No to robi. Tutaj jest jakby zapach tej sadzy z pieca. Taki piec, no. W samych swoich mogliście poglądać. To dusza każdego domu. W Polsce też tak bywało. No i ta szafa jest piękna. Gdyby to odrestaurować, ale to chyba właśnie odrestaurowywany nie ma być. No co? Materiał robili. Sukno. Tam jest wrzeciono. Kołowrotek.
U prząśniczki siedzą, jak anioł dzieweczki, przędą sobie przędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć życiono, widź się tobie widź. Ta królewna lepsza, czy jej dłuższa nić? O, ale trochę naciągana ta wystawa. Po wizycie u Fiskarsa poznaliśmy parę małżeńską holenderskich motocyklistów, z którymi przejechaliśmy wspólnie kilkadziesiąt kilometrów. Im bardziej się spieszyło od nas, dlatego myśmy się zatrzymywali jeszcze przy jakichś przydrożnych atrakcjach. Natomiast obiecaliśmy się spotkać z nimi w Wilnie, do którego oni też podążali. Potem jechali do Holandii, więc też dalej niż my do domu. Jak Mar gdzieś podróżuje, to Mar zawsze gdzieś trafi. A to jest chyba taki coś, festyn lokalny, jakieś wałówki, żarełko dobre. Wow, jakie dobre żarełko. Zobacz, ile ma tego mięsa na tym. On päivän viimeinen ratsastusesitys. Ja täällä Nurmikentällä seurakuntatalon takana niin Suomen historiallisen miekkailuseuran jäsenet esittävät teille sitten historiallista miekkailua. Ty, tu mają takie koszule wyrycerskie, powinniście takie mieć. Zobacz. Klasik. Gdzie? Co to idzie? No. Zobacz, takie koszule. Pokaż się. Nähdä. These are rabbit ears for dogs. Ah, for dogs, not for... No. All these are for dogs. But it looks so nice. So with delicious. beer. So delicious. Yes. So delicious. So delicious. Everything Yes. for dogs. Yeah. Okay. Zabawiwszy jeszcze kilka chwil na tym festynie, ruszyliśmy w dalszą drogę do Helsinek. Zostało nam zaledwie 60 km. Wiedzieliśmy, że dotrzemy i nie spóźnimy się na prom do Talina. Prom do Talina z Helsinek pływa praktycznie co 3 godziny, a sam rejs trwa 2, więc to bardzo krótka podróż, przy której też trzeba zachować pewne środki ostrożności. Czasami te odprawy dłużej trwają, dlatego warto być chwilę wcześniej. To ona będzie trzeba do wody. Co? Radę, ale żeby się przygotować w razie nie? No słuchajcie, dojechaliśmy w Helsinkach na terminal drugi. Ten wjazd nagrałem, żebyście wiedzieli, jak tu dojechać. I przepływamy w tej chwili 2-godzinnym rejsem do Talina w Estonii. Dalej potem jedziemy już tylko w siodłach 1000 km na Pomorze w Polsce. Gdzie dokładnie to jeszcze nie zdradzę, ale jedziemy. Ale oczywiście tych 1000 km nie będziemy robili na jeden raz, będziemy je robili na 3 razy, bo chcemy odwiedzić w Estonii Rygę, chcemy odwiedzić Klaipedę, bo do, jak się nazywa stolica Litwy? Wilna nie dojedziemy, za daleko musielibyśmy odbijać, a masuję się tu po szyi, bo po prostu już nie czuję karku. Widzisz, i motorów nie chcę wpuścić? Tak jak przed tą podróżą miałem jeszcze wiele obaw co do tego, jak wyglądają te przystanie promowe, jak wygląda cała ta logistyka na promach, tak dzisiaj mógłbym w ciemno popłynąć, pojechać do każdego
portu promowego, bo wiem, że obsługa jest tam kompetentna, kieruje kierowców zarówno tych tirów, samochodów osobowych, jak motocykli w tak sprawny sposób, że naprawdę trudno się pogubić. Trochę trzeba mieć oczy otwarte i patrzeć na właśnie tych ludzi z obsługi, na znaki i wszystko będzie dobrze. Nie obawiajcie się tego. Ja się obawiałem. Dziś już mogę stwierdzić, że jadę w ciemno. Wyjazd w Tallinie, panie! Estonia wita nas! Jest lekko z górki. Wszyscy jadą. Jesteśmy w kraju postkomunistycznym. Zaraz lepiej się czuję. A tak poważnie, Tallin to stolica Estonii, która potrafi oczarować każdego podróżnika. Serce miasta bije w średniowiecznym starym mieście, z brukowanymi uliczkami, kolorowymi kamienicami i strzelistymi wieżami, które wyglądają jak z baśni. A zaledwie kilka kroków dalej zaczyna się nowoczesne oblicze Tallina. Szklane biurowce, futurystyczne budynki i nowoczesne bulwary nad Bałtykiem. To niezwykłe połączenie historii z XXI wiekiem sprawia, że Tallin ma w sobie i magię dawnych kupców handzy i energię dynamicznej metropolii. Z punktu widzenia motocyklisty Tallin też ma sporo do zaoferowania. Dojazd jest prosty, promy kursują regularnie z Helsinek i Sztokholmu, a sama Estonia to kraj przyjazny dwóm kółkom. Drogi są dobrej jakości, ruch stosunkowo niewielki, a parkingów motocyklowych w centrum nie brakuje. Warto pamiętać jednak, że Stare Miasto najlepiej eksplorować pieszo, bo brukowane ulice nie są zbyt wygodne dla motocykla, ale już wyjazd z Tallina w stronę estońskich wybrzeży czy malowniczych jezior to prawdziwa przyjemność. W Tallinie postanowiliśmy spędzić noc, by rankiem, niekoniecznie wypoczęci, ruszyć do stolicy Łotwy, Rygi. Co nas tam spotka, już niebawem zobaczycie. Zapraszam do subskrypcji kanału.